Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór. Z tej strony Wiktor Środecki. Oraz Artur Machlowski. Cześć wszystkim. Trochę zmian u nas, jak sami widzicie. Przede wszystkim zmieniliśmy godzinę rozpoczęcia transmisji na żywo. Śmiem twierdzić, że jest teraz dużo lepiej. Godzina 19 to trochę lepszy moment. Ja nie jestem już jeszcze tak bardzo zmęczony. Wy macie trochę więcej czasu i wydaje mi się, że od teraz po prostu będzie na transmisjach na żywo więcej widzów. Głównym powodem tej decyzji była oczywiście ankieta, którą przeprowadziliśmy na grupie dyskusyjnej KobiFans, gdzie ponad 50% osób zagłosowało, aby zmienić godzinę rozpoczęcia transmisji na żywo na godzinę 19. W związku z tym tak też uczyniliśmy i mało tego, w najbliższym czasie planujemy publikować jeszcze więcej ankiet na grupie dyskusyjnej KobiFans, żebyście wy mogli odpowiedzieć na pytania, te najważniejsze pytania, a my, uwaga, będziemy realizować wyniki tych ankiet. Może być przez to sporo zamieszania i niespodzianek, ale co tam, bawmy się, jak mawiali starożytni. Witam Cię, Wiktorze, w ogóle bardzo miło Cię w końcu widzieć. Jak tam ryjek, bo nie wiem czy wiecie, ale Wiktor był po ciężkiej operacji. Jeszcze jesteś taki trochę okrąglutki na pysiu. No, to po prostu dlatego, że dużo jem. Bo dzięki waszym streamom, które wpłacacie na streamach po streamach. Ratunku. Słuchajcie, szukamy nowych prowadzących. No dobrze, ale żarty na bok, jak mawiali starożytni. Zmieniło się też trochę ustawienie kamery. Mam wrażenie, że jakość techniczna jest lepsza. Pożyjemy, zobaczymy. Dla tych widzów, którzy nie mówią w języku polskim, również mamy niespodziankę. Otóż zwykle po około 24 godzinach od zakończenia transmisji na żywo, w każdą środę, powinny pojawić się też napisy w innych językach, dzięki nowej funkcjonalności YouTube'a, która generuje napisy. Te napisy będą się pojawiały w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, czeskim i ukraińskim. W związku z tym to na pewno powinno ułatwić zrozumienie transmisji na żywo dla tych, którzy nie znają języka polskiego. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że wracamy do poniedziałkowych streamów w języku angielskim. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze nie mogę tego potwierdzić na 100%, natomiast wszystko wskazuje na to, że to się wydarzy, ponieważ wielu klientów Kobi, wielu fanów klocków konstrukcyjnych Kobi z zagranicy nie mówi w języku angielskim, znaczy nie mówi w języku polskim, chcieliby streamy w języku angielskim. To jest do zrobienia. Pracujemy nad tym, jest to prawdopodobne, że to się uda zrealizować. Tu bardziej chodzi niestety o czas mój i Wiktora. Wiktor przecież już ma za pasem maturę, już w maju, a pamiętajcie, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Wiktor, jak przygotowania do matury? Ciężko. Bo ciężka praca. No, ale praca popłaca, pamiętaj. Oczywiście. No dobrze. Kończąc już, jeżeli chodzi o ten przydługi wstęp, przypominam, że dziś po zakończonej transmisji około godziny 19:30 odbędzie się stream po streamie na kanale Buduj Historię i tam w luźniejszej atmosferze odpowiemy na wasze pytania z czata, pogadamy też, rozwiniemy trochę parę tematów, tych najważniejszych. Natomiast, moi drodzy, już dzisiaj będziemy dla was mieli sporo niespodzianek. Podczas transmisji już za chwilę zobaczycie naszą nową kolekcję czołgów w skali 1:72. To jest zupełnie nowa skala, chociaż już pojawił się w naszej ofercie m.in. model okrętu podwodnego w tej skali, w skali 1:72. Oczywiście tradycyjnie na czacie i na grupie dyskusyjnej KobiFans i w komentarzach w naszych mediach społecznościowych pojawili się fani Kobi, którzy już łamią ręce i załamują, że kolejna skala, rozdrabnianie się, skandal. Słuchajcie, najważniejszym powodem wydania modeli w skali 1:72 był fakt, że proszą o to nasi klienci biznesowi. Małe sklepy z zabawkami, sklepiki w muzeach, w placówkach muzealnych. Oni potrzebują niedużych, niedrogich, fajnych zestawów,
które po prostu turyści mogą sobie kupić. Stąd pojawiły się breloczki w ofercie, stąd pojawiły się czołgi w skali 1:72, które są też przewidziane dla tych początkujących budowniczych, dla tych najmłodszych fanów Kobi, dla tych najmłodszych fanów klocków konstrukcyjnych. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że te zestawy są małe, one po prostu są proste do zbudowania. Tam jest zwykle około 100-150 klocków i one nie wymagają dużych umiejętności i nawet ci najmłodsi powinni sobie poradzić z ich zbudowaniem. One będą tanie i one będą fajnym takim wstępem do tego, żeby budować kolekcję. Mało tego, nastoletni i dorośli fani Kobi też często zgłaszali problem, że chcą być kolekcjonerami, ale nie mają na to miejsca. Spójrzcie na takiego biednego Wiktora. Tam też niewielka ściana, zaledwie kilka modelów się zmieści, a oni chcieliby kolekcjonować, ale nie mają po prostu miejsca. Mają 1, 2, 3 półki i tutaj te modele w skali 1:72 są idealnym rozwiązaniem, dlatego że one po prostu zajmują mało miejsca, są małe, sympatyczne i milusie. No i na koniec, co też jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym argumentem dla skali 1:72, jest fakt, że wiele placówek muzealnych, wiele naszych partnerów biznesowych chciałoby mieć po prostu małe, niedrogie zestawiki, które mogą mieć na nagrody w konkursach, na upominki, czy właśnie na przykład, żeby można było je kupić u nich w sklepikach, na przykład placówkach muzealnych. Stąd decyzja o nowej kolekcji czołgów w skali 1:72 i zaznaczam, nie musicie kupować wszystkich zestawów wydawanych przez Kobi i nie będziecie ich kupować. Jest naprawdę niewielu klientów, którzy zbierają wszystkie kolekcje od Kobi. I samochody, i czołgi, i II wojnę światową, i okręty. Niewielu jest takich, którzy to mogą zrobić. Natomiast oferta Kobi powinna być maksymalnie szeroka. Powinna zainteresować jak największą liczbę osób. Dlatego w roku 2024 pojawi się jeszcze wiele innych nowości. Natomiast pamiętajcie, jeżeli jesteście fanami okrętów w skali 1:300, dołożymy wszelkich starań, żeby rok 2024 był dla Was świetny. Jeżeli jesteście fanami czołgów w skali 1:28, jeżeli je kolekcjonujecie, chcecie ich mieć więcej, gwarantuję Wam i Wiktor świadkiem, że w roku 2024 nie zabraknie fenomenalnych zestawów w skali 1:28. Jeżeli kolekcjonujecie skalę 1:48, również znajdziecie modele w tej skali. I nie jest prawdą to, co piszą niektórzy twórcy internetowi i niektórzy fani, że Kobi zamyka i rezygnuje z czołgów i modeli w skali 1:48. Pojawiły się takie publikacje. Skąd wybierzecie takie informacje? Absolutnie jest to nieprawda. Jeżeli chcecie rzetelnych, sprawdzonych, potwierdzonych informacji, szukajcie ich w oficjalnych kanałach Kobi. Na naszym Facebooku, na naszym Instagramie, na naszych streamach i na naszej grupie dyskusyjnej. Także oświadczam Wam z całą stanowczością, w roku 2024 nie zabraknie modeli, które zainteresują absolutnie wszystkich. Będą dla każdego coś miłego, dla każdego znajdzie się coś naprawdę fajnego. Także tego. Pamiętajcie, że w roku 2024 czekają nas też 3 bardzo ważne i duże rocznice. Chodzi oczywiście o 80. rocznicę lądowania w Normandii, czyli 80. rocznicę D-Day, 80. rocznicę zdobycia Monte Cassino i 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Będziemy mieli dla Was w związku z tym naprawdę sporo niespodzianki. Ojej, Wiktor, strasznie Cię przegadałem, ale nie martw się. Wiktor, słuchajcie, będzie miał okazję jeszcze nieraz się odezwać. A teraz, moi drodzy, przejdziemy do konkretnych konkretów. Przed Wami premierowo prezentacja naszej nowej oferty czołgów w skali 1:72. Zaznaczam, że nie pokażę Wam teraz absolutnie całej kolekcji. Pokażę Wam
kilka wybranych modeli, natomiast ta oferta będzie znacznie większa i znajdziecie tam znacznie więcej fajnych zestawów. Co więcej, pokażę Wam również zapowiedzi innych modeli, nie tylko czołgów w skali 1:72, ponieważ dzisiaj poszalejemy i trochę więcej przecieków z oferty KOBI na rok 2024. Przejdźmy do konkretów. Koniec tego. Wiktor, my na chwilę znikamy, a Wy zobaczycie piękne białe tło i przed Państwem pokaz slajdów. Pyk! Na dobry początek F5E. Tiger 2. Tak jest. Model samolotu, który wielu z Was kojarzy choćby z Radomia. Szwajcarzy pojawili się na pokazach lotniczych w Radomiu i do dziś wielu fanów lotnictwa z Polski, nie tylko z Polski, zachwycało się tym samolotem. Oczywiście licencja, model licencyjny wyjątkowej grupy lotniczej w malowaniu szwajcarskim. No, ja przyznam szczerze, że nie jestem wielkim fanem współczesnego lotnictwa, ale ten model wyjątkowo przypadł mi do gustu. Wiktor, zwracam Ci tylko uwagę, bo Ty jeszcze nie masz matury. Te krzyże to nie oznaczają, że to jest karetka latająca. Były takie uwagi, ale to szwajcarski. To szwajcarski samolot, a w zasadzie samolot w szwajcarskim malowaniu. Oczywiście w skali 1:48. I tutaj kabum! Wielkie wow na rok 2024, czyli kolejny model z kolekcji Top Gun, tym razem tej klasycznej kolekcji Top Gun. Przypomnę, że Top Gun Maverick pojawił się właśnie na Netflix. Samolot MiG-28. Dla tych z Was, którzy trochę więcej wiedzą o lotnictwie, powinni wiedzieć, że nie istnieje taki samolot. Ale specjalnie na potrzeby filmu Top Gun powstał. No i tu możecie go zobaczyć. Wiktor, jak Ci się podoba? Bardzo ładny. Taki czarny. Jak na mityczny samolot, to odwzorowany fenomenalnie. Oczywiście na licencji Paramount Pictures. Wydaje mi się, że on się będzie cieszył bardzo dużym zainteresowaniem, bo pomimo, że jest w zasadzie fantastyczny i nie chodzi tylko o to, że jest fajnie zbudowany, ale rzeczywiście wiele osób zwracało uwagę, że chciałoby mieć w swojej kolekcji. Proszę bardzo, oto on. Przypomnę, no KOBI chce, aby maksymalnie dużo osób było zadowolonych, więc ten zestaw powinien zadowolić też pewną grupę fanatyków lotnictwa. No i słuchajcie, tutaj F5A Freedom Fighter w malowaniu amerykańskim, w kamuflażu. Ja nie ukrywam, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego samolotu, natomiast Łukasz Kowalczyk jest nim oczarowany, zakochany w nim, więc Łukasz go na pewno kupi. Tak jak wspominałem, ten akurat model jest również na licencji, natomiast on będzie wydany w serii kolekcja historyczna Wojna w Wietnamie, ponieważ to jest samolot z oznaczeniami i w malowaniu właśnie z wojny w Wietnamie, więc ci z Was, którzy kolekcjonują wojnę w Wietnamie i bardzo liczyli na jakieś samoloty i nowe stawy, proszę bardzo. No i moi drodzy, żarty się skończyły, przechodzimy do konkretów. No i na początek czołg T-34-76 w skali 1:72. Jak widzicie, to jest model, który w pewien sposób przypomina te tak zwane nanotanki, bo one były w takiej skali, powiedzmy, zbliżonej do 1:72, natomiast one tak naprawdę nie były w skali. Tymczasem ten model jest w skali 1:72. Oczywiście musicie mieć na uwadze to, że no ze względu na to, że to jest bardzo malutki model i tutaj jest bardzo dużo drobnych elementów, no tam pewne proporcje mogą się tam nie zgadzać, no ale no jak na takie maleństwo, moim zdaniem,
ten czołg wyszedł wyjątkowo dobrze. Jest to też świetne, naprawdę świetne źródło klocków. Wiktor, co ty o nim powiesz? Naprawdę, no tylko bym utwierdził twoje słowa. Jak na tą skalę, No maszyna słuchajcie, wygląda fenomenalnie. tu cena, przede wszystkim cena będzie naprawdę zaskakująco niska. I pamiętajcie, to nie jest model dla każdego. To są zestawy głównie dla tych młodszych budowniczych, na początek budowy, na początek kolekcji i też po prostu takie upominki do placówek muzealnych, w których za nieduże pieniądze można sobie taki zestaw kupić. Przejdźmy dalej i słuchajcie, Sherman M4A3 i tutaj moim zdaniem wyjątkowo dobrze udało się odzorować te proporcje i ten kształt. Zwróćcie uwagę na to, jak przy takich małych, drobnych elementach dało się to ogarnąć. To oczywiście model z kolekcji II wojna światowa. Tu kolejny model z kolekcji II wojna światowa, tym razem Panzer III Aus L. I no tutaj, jak dla mnie, totalny sztos. Nie wiem jak ty, Wiktor, czy równie jesteś nim zauroczony, ale ja uważam, że tutaj odwzorowanie przy tak drobnej skali jest fenomenalne. Potwierdzam. No proszę. Zwróćcie teraz uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że ta skala 1:72, jak dla mnie, idealnie nadaje się również do gry bitewnej, w której walczy się już oddziałami czołgów. To może być naprawdę interesujący pomysł, żeby tworzyć takie wielkie bitwy. Czy wyobraźcie sobie naprawdę takie monstrualne makiety, a w zasadzie nieduże makiety, ale z monstrualną ilością czołgów. To może być naprawdę interesujące. No ale Cromwell. No Cromwell to moim zdaniem to już jest w ogóle bajka. Jak pierwszy raz go zobaczyłem, chociaż ja nie jestem akurat fanem Cromwella, jak pierwszy raz zobaczyłem Cromwella, to się zacząłem przyglądać, czy to na pewno jest skala 1:72. Ale tak, to jest skala 1:72, to jest naprawdę wyjątkowe maleństwo. No ty, Wiktor, nie jesteś fanem brytyjskich czołgów, prawda? No to prawda. Okej. No i słuchajcie, T-34-85. Fajny, naprawdę fajny. Chociaż chyba Cromwell bardziej się udał odzorować, no ale to już kwestia gustu. No i słuchaj, najbrzydszy czołg z całej z kolekcji 1:72, Samuła S-35. Boże, jakie to jest brzydkie, ale pod takim względem, znaczy odwzorowany jest świetnie. Naprawdę. Jest urokliwy w tej skali. Wygląda Projektantka, która takie brzydkie kaczątko. znaczy ja uważam, że czołg Samuła jest brzydki. Tak, to tak. Ale model z klocków udał się wyjątkowo dobrze, natomiast idealnie też odzorowuje brzydotę tego czołgu. A to No nie wiem, jest jak wy, łatwe do wykonania. ale nie wiem jak wy, ale ja naprawdę uważam, że Samuła jest jednym z najbrzydszych czołgów w ogóle w historii. I tutaj wielkie ukłony dla projektantki, że sobie poradziła z tak paskudnym czołgiem. Śmieszny. I tu jeszcze kamuflaż w dodatku odzorowany, więc zabawnie. No i słuchajcie, no A7V w skali 1:72, no moim zdaniem to jest po prostu najlepszy model z całej tej kolekcji. To jest tak małe, no zwróćcie uwagę na tą skalę. On jest szeroki na raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, na 9 studów jest długi, nie? I szeroki na 5 studów. Tak, na 5 studów. I popatrzcie się, jak udało się odzorować kształt tego czołgu. No jak dla mnie bomba. Jak dla mnie bomba. Do tego jeszcze te krzaczki kobiowe, odwrócone do góry nogami, udające drzewa. I po prostu można z tego taką dioramę zrobić, że klękajcie narody. Także nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to A7V wyszło naprawdę świetnie. Zwracam uwagę na to, że to są wszystko klocki z nadrukiem. Tu nie ma żadnych naklejek. Nieźle.
No i moi drodzy, tutaj możecie zobaczyć wymiary czołgu A7V w skali 1:72. No, 11,5 cm łącznie z karabinami, nie? Więc no tak nie za dużo. No i tutaj oczywiście też pokazane ruchome elementy. Tak wygląda od góry. No to jest przezabawne. I popatrzcie na to pudełko. Jakie to będzie maleństwo. Natomiast pudełka rzeczywiście, jak dla mnie, udało się naprawdę fajnie. To będą takie maleńkie pudełeczka z takim niedużym czołgiem. No po prostu takie urocze maleństwo. No i tak będzie wyglądał z tyłu. A spójrzcie teraz na Tygrysa 131. No, kurczę, ale jaki to jest, bo to jest małe, tam jest naprawdę niewiele elementów, ale no, udało się naprawdę, jak dla mnie, odwzorować te krzywizny, ten kształt, takie maleństwo. Oczywiście z nadrukami, żadnych naklejek. No i ISU 152. Wiele osób pisało, wydajcie ISU. Jest, proszę bardzo. Znaczy przyznam, że nie jest wykluczone, że w tym roku pojawi się też w innej skali, na przykład w skali 1:28. Ale tutaj możecie zobaczyć ISU w skali 152 i jest, no widzicie, jest taki fajny, malutki. I zwracam wam uwagę na to, jak różnorodna jest ta kolekcja, jak dużo jest tych czołgów. Bo tutaj macie jeszcze ISA 2, który jest też malutki, ale słodziak. Prawdziwy słodziak. Czekam na bitewniaka w tej skali. No kurczę, ale naprawdę tu jest ogromny potencjał do tego, żeby te modele używać po prostu do rozgrywek w grę bitewną, czy właśnie do jakiejś planszówki. No, aż się prosi, żeby coś takiego wykorzystać. No i tak wygląda z boku. Chcieliśmy wam właśnie pokazać niektóre z wybranych modeli, żebyście zobaczyli z innych perspektyw. No i tutaj Pantera. No, jest naprawdę na tą skalę, no zróbcie lepiej. Zróbcie lepiej. Nie? To naprawdę nie jest to łatwe zadanie, a jak widać udało się to całkiem nieźle. No i tutaj już wracamy do modeli, które wam pokazywaliśmy. Więc tak wygląda kolekcja czołgów w skali 1:72, ale uwaga, bo to bardzo ważny komunikat. W tej kolekcji pojawi się znacznie więcej czołgów. Krążą plotki również, że będą to również czołgi nie tylko z I i II wojny światowej, więc szykuje się jeszcze dla was sporo niespodzianek. Jak widzicie, ta kolekcja jest bardzo szeroka. Tam jest bardzo wiele modeli, które w zasadzie pojawią się równocześnie, więc na rynku będzie ich całkiem sporo. Warto dodać, że one będą naprawdę fenomenalnym źródłem części i elementów do własnych konstrukcji. Co więcej, w bardzo przyzwoitej cenie. Ponieważ uwaga, i tu jest ważny komunikat dla was, bardzo wielu fanów Kobi prosi o zwiększenie liczby klocków na sztuki w sklepie internetowym. Mamy taki plan, chcemy to zrobić, natomiast jest z tym bardzo dużo problemów, jest to bardzo skomplikowane i pracochłonne. Tymczasem w kolekcji czołgów w skali 1:72, które będą naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie, stosunek ceny do klocka będzie bardzo atrakcyjny. W związku z tym jestem przekonany, że wielu klientów będzie te modele tych czołgów w skali 1:72 zbierało, kolekcjonowało. Natomiast po prawdzie wielu z nich będzie też z pewnością
wykorzystywało te modele jako idealne, niedrogie źródło drobnych elementów, z którymi często jest największy problem. Wydaje mi się, że to może być dla tej kolekcji bardzo, bardzo dużym argumentem do tego, żeby no, te modele dosyć dobrze się sprzedawały. Wiktor, jak oceniasz w ogóle tę kolekcję? Który z tych czołgów zwrócił szczególną Twoją uwagę? Jakie czołgi chciałbyś jeszcze zobaczyć w tej kolekcji? O kurczę, no to ogólny zarys, jestem bardzo zadowolony. Cieszy to, że ci nasi młodsi klienci będą mieli praktycznie serię podyktowaną dla siebie, ale nie tylko, gdzie będą mogli, jakby to powiedzieć, trenować i udoskonalać swojego skilla w budowaniu, tak? Mhm. Ale kwestia bitewniaka bardzo, bardzo mnie to interesuje i bardzo się na to cieszę, bo no faktycznie rozgrywki w skali 1:28 albo 1:35 bywają uciążliwe, bo te nasze dioramy bywają niewielkie. No, Ale jednak potrzeba do tego miejsca, nie? Żeby zagrać tak, bitewniaka, potrzeba po prostu miejsca. tak, A tak. nie każdy tyle miejsc, aż tyle miejsca ma. No właśnie, a zakładając, że ktoś ma tyle miejsca i jest sobie w stanie zrobić o wiele większą wtedy dioramę w takiej skali, no to tam może być naprawdę wielkie bitwy można w ten sposób rozgrywać i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Odnośnie maszyny, która mi się najbardziej spodobała, to myślę, że jednak ten ISU 152, no bo wszyscy o niego tak prosili. Proszę. Proszę bardzo, jest. Aha. Więc A który tak. najbrzydszy? Który ci się najmniej podoba, ale tak po prostu, że nie udał się. Eee, Szczerze po gospodarsku powiem, że chyba IS-2 jakoś tak. Ale O, przyznaję, że ogólnie jest to ciężka maszyna. Z ogółu dlatego, może po prostu. No i nigdy mi się ten czołg za bardzo nie podobał, więc może dlatego. Ten IS-2 jakoś tak nie zdobył mojego serduszka, to już Sołma jest nawet wyżej. a Ale wiesz co ja ci spokojnie, nie powiem? za wysoko. Nie za A wie, wysoko. Słucham. co ci powiem? Tobie, Wiktorze, i wam, drodzy widzowie. Słucham. Mogę się założyć się z wami o każde pieniądze. Każde pieniądze. Ja stawiam stówę przeciwko garści patyków. Stuwa w stówę. Tak, że ta kolekcja w skali 1:72 tak kosmicznie nakręci budowanie własnych konstrukcji na grupie dyskusyjnej Kobi Fans właśnie w skali 1:72. O co zakład? Ponieważ masa fanów Kobi chce i lubi budować i chce budować własne konstrukcje, ale mają problem, bo nie mają za bardzo klocków. Żal demontować, rozbierać modele z aktualnej kolekcji. Tymczasem te modeliki będą idealne do tego, żeby tworzyć coś własnego. I jakby właśnie tą chęć tworzenia będzie można łatwo po prostu wykorzystać, żeby zbudować inne czołgi. Mogę się założyć, że pojawi się masa niesamowitych konstrukcji. Mało tego, jestem przekonany, że wielu fanów Kobi tak bardzo będzie siedziało nad jakimś projektem, że ulepszą te modele, które trafią do kolekcji 1:72. Wielokrotnie już historia pokazuje, że fani Kobi wpadali po jakimś czasie na lepsze rozwiązania niż rozwiązania konstruktorów, czy dzięki nowym klockom mogli coś ulepszyć i poprawić. Więc ja powiem tak, jestem przekonany, że na grupie dyskusyjnej Kobi Fans zaraz po premierze czołgów 1:72 pojawi się wysyp fenomenalnych modeli w tej skali. Wiktor, jakiego modelu w skali 1:72 brakuje ci w tej kolekcji? Czego mi brakuje? Myślę, że Panzer 4 O, z serii drugowojennej. I tak, Panzer 4, ale chętnie też bym zobaczył maszyny współczesne. o proszę. A wiesz czego mi brakuje? Słucham. Lokomotywy w skali 1:72, BR-52. Tutaj przypominam fenomenalny model Piotra Bakuna. Ja do końca nie wiem w jakiej to było skali, bo to było chyba tak trochę 1:72 w miarę podobne, no bo to nie liczyłem tego, ale taka lokomotywa byłaby fajna. O, I w ogóle lokomotywy w tej skali.
I tu temat dla wszystkich budowniczych. Rzucamy wam wyzwanie. Wyzwanie Kobi na grupie dyskusyjnej Kobi Fans. Publikujcie własne konstrukcje lokomotyw, wagonów w skali zbliżonej do 1:72. Jestem bardzo ciekaw, co wyczarujecie. To jest na tyle proste, że takie konstrukcje będą się składały z kilkudziesięciu klocków, no może setki klocków, więc wydaje mi się, że to jest dosyć łatwe do ogarnięcia. Wiktor, mieliśmy przypomnieć jeszcze o premierze Karasia, ale to już za chwilę. Natomiast powoli kończąc, moi drodzy, dwa ważne jeszcze komunikaty. Przypominam, że trwa przedsprzedaż barki desantowej, czyli łodzi Higginsa, edycji limitowanej. Możecie ją zamówić w naszym sklepie internetowym. Tam oczywiście wielu specjalistów od klocków orzekło, że stary model wznowiony, bzdura, bzdurna, bzdurowa. To jest kompletnie inna konstrukcja. Fenomenalna konstrukcja stworzona przez Damiana, czyli naszego głównego projektanta. Gość zrobił totalne mistrzostwo świata. Odwzorował krzywizny barki desantowej w fenomenalny sposób. Zwracam wam uwagę, przyjrzyjcie się na burty, które mają nieregularną wysokość. To jest po prostu kosmos, jak to jest odtworzone. Mało tego, jest odtworzony napęd cały pod barką, jest odtworzony silnik, który można otworzyć. No po prostu fenomenalny model. Gorąco go polecam, ponieważ no, ta barka desantowa moim zdaniem jest kompletnym sztosem. Oczywiście w sprzedaży również pojawi się prawdopodobnie na początku lutego również edycja standardowa, która nie będzie tak bardzo wypasiona jak edycja limitowana, natomiast do tej limitowanej edycji gorąco zachęcam, naprawdę świetny model. Ja oczywiście sobie zamówiłem i liczę gorąco, że jeszcze w styczniu będę ją mógł złożyć, ponieważ przypomnę, że planowana data wysyłki jest 29 stycznia, więc ja gorąco liczę na to, że dostanę ją wcześniej, ponieważ ja wyjeżdżam na targi do Norymbergi, więc mam nadzieję, że przed Norymbergą wpadnie w moje rączki i będę ją mógł złożyć. No dobrze, moi drodzy, jeszcze jeden komunikat i na koniec, jeszcze o premierach musimy wspomnieć, ale jeszcze jeden ważny komunikat. Od poniedziałku zmieniamy godziny otwarcia Kobi Hobby Center. Przypomnę, że Kobi Hobby Center było czynne w godzinach od 10 do 20. Od poniedziałku skracamy te godziny. Od teraz Kobi Hobby Center od poniedziałku będzie czynne od godziny 11 do godziny 19. Natomiast w soboty i w niedziele handlowe po staremu od godziny 10 do 20. Dlaczego tak? Dlatego, że w tygodniu po prostu w godzinach od 10 do 11 czy później wieczorem od 19 do 20 po prostu w Kobi Hobby Center już było pusto. I wolimy ten czas poświęcić na inne rzeczy, między innymi na ciężką pracę dla waszego i naszego wspólnego dobra. No dobrze. Wielkie premiery roku 2024 przed nami. Na targach w Norymberdze zaprezentujemy naszą nową ofertę na pierwsze półrocze 2024 roku. Szykujcie się na naprawdę masę niespodzianek. Powiem wam tylko tyle, że będą takie premiery, że większość z was z pewnością nakryje się kopytami. I zarówno jeśli są fanami skali 1 do 300, 1 do 48, 1 do 28, 1 do 32, 1 do 35, 1 do 72, fani tych wszystkich skal na pewno będą zadowoleni. I ci z was, którzy marudzą na to, że Kobi wydaje tak dużo skal, słuchajcie, robimy to, ponieważ klienci tego oczekują. Naprawdę pamiętajcie o tym, że nie tylko wy, ty kolekcjonujecie Kobi. Na całym świecie jest cała masa innych klientów, którzy mają inne preferencje niż wy. Dlatego nie będziemy wydawać na przykład tylko i wyłącznie niemieckich czołgów, ponieważ też będziemy wydawać polskie czołgi, amerykańskie czołgi, polskie okręty, amerykańskie okręty, niemieckie okręty, lokomotywy takie, owakie i tak dalej. Chodzi o to, żeby każdy mógł znaleźć w ofercie Kobi coś dla siebie.
Mało tego, już teraz mogę wam puścić farbę, że w roku 2024 znajdziecie znacznie więcej zestawów 3-figurkowych w naszej ofercie. Wiele z tych zestawów będzie dla was wielkim zaskoczeniem, ale jednocześnie będzie bardzo atrakcyjna i z pewnością będziecie zachwyceni tym, jak wyglądają te figurki i co tam znajdziecie w środku. Bo uwierzcie mi, będzie rok 2024, będzie dla fanów Kobi bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny. No dobrze, i teraz już zupełnie na koniec, ponieważ bardzo, bardzo ważny komunikat i przypomnę wam tylko, że jeżeli macie jakieś konkretne pytania do mnie, do Wiktora, odpowiemy na nie już za chwilę, na streamie, po streamie, na kanale Buduj Historię, tam na czacie będziecie mogli zadawać te pytania i tam wam na te pytania odpowiemy. A zupełnie na koniec, wszystko wskazuje na to, taki jest plan, że 20 stycznia, czyli w sobotę, odbędzie się wyjątkowa, niesamowita premiera totalnie wyjątkowego, totalnie sztosowego modelu samolotu Karaś w skali 1:32. Ten samolot, polski samolot z okresu II wojny światowej, był bardzo, bardzo, bardzo oczekiwany przez fanów Kobi. My go kiedyś, dawno, dawno temu wydaliśmy. Ten archiwalny zestaw w porównaniu do nowego Karasia jest delikatnie mówiąc ułomny. Widzieliście już prezentację modelu Karasia w skali, nowego Karasia w skali 1:32. Powiem wam tylko tyle. To jest absolutny sztos. To jest model, w którym nie poszliśmy na żaden kompromis. A były takie pomysły. Dlatego ten model jest pod każdym względem wypasiony. Oprócz specjalnej podstawki ekspozycyjnej i tabliczki z nazwą samolotu, znajdziecie w środku aż 3 figurki polskich pilotów z pełnymi nadrukami. To jest coś, co w zasadzie się nie spotyka w modelach Kobi. Tymczasem tutaj, właśnie ze względu na to, że Kobi to polska firma i wydaje na polskim rynku, absolutnie wyjątkowy samolot z okresu II wojny światowej, uznaliśmy, że tutaj trzeba pojechać po calaku. Dlatego ten model jest totalnie dopracowany, dlatego ten model ma absolutnie wyjątkowe figurki. Tam jest dwukolorowy wtrysk w kabinie, tam są 3 wyjątkowe wypasione figurki pilotów, właśnie dlatego, żeby polscy fani Kobi dostali model, który po prostu miażdży, który jest bezdyskusyjnie, totalnie wyjątkowy. Dlatego właśnie ten model trafi do sprzedaży i wszystko wskazuje na to, że 20 stycznia, czyli w sobotę, jako pierwsze osoby na planecie Ziemia będziecie mogli go zakupić przedpremierowo w sklepie firmowym Kobi Hobby Center przy ulicy Szaserów 105A w Warszawie na specjalnej, wyjątkowej imprezie premierowej. Planujemy dla was masę atrakcji, masę niespodzianek, masę upominków i osoby, które przyjadą tego dnia kupić u nas model Karasia lub też inny model, który jest dostępny w sprzedaży w Kobi Hobby Center, z pewnością, gwarantuję wam, wrócą ci klienci Kobi z radosną buzią do domu. Więcej szczegółów wkrótce w naszych mediach społecznościowych. Śledźcie je uważnie, szczególnie naszego Facebooka, Instagrama, naszego YouTube'a, naszego TikToka i naszego Twittera. Te wszystkie media społecznościowe, warto tam zaglądać. Staramy się, żeby we wszystkich tych mediach społecznościowych pojawiały się wspólne takie ważne informacje, ale też, żeby na każdym z nich pojawiały się jakieś indywidualne tematy. Mam nadzieję, że stream o godzinie 19 to lepsze rozwiązanie. Już teraz widzę, że jest znacznie więcej widzów na transmisji na żywo. Mieliśmy dzisiaj rekord 149 osób w najlepszym momencie, więc naprawdę fajnie. Wygląda na to, że ta nowa godzina bardziej wam się podoba. Wiktor, tobie bardzo dziękuję za udział w transmisji. Wam wszystkim dziękuję i zapraszam już za chwilę na stream po streamie na kanale Buduj Historię. Tam z Wiktorem sobie pogadamy, omówimy parę fajnych tematów, tam odpowiemy na wasze pytania. Przypominam, tam możemy sobie pozwolić na znacznie więcej
ponieważ to kanał prywatny, więc możecie nas ciągnąć za język, a my możemy prosto z mostu bezmarketingowego i miłego odpowiadania na pytania możemy pojechać po calaku. Więc zapraszamy Was na stream po streamie na kanale Buduj Historię, a teraz z Wami się żegnamy, dziękujemy Wam i widzimy się już za tydzień na oficjalnym streamie o godzinie 19, a Was wszystkich zapraszam do Kobi Hobby Center. Przypomnę, w tę sobotę o godzinie 12 gramy w Bitewniaka, zarówno w specjalne prezentacje dla początkujących graczy, ale będziemy też grać już rozgrywki ligowe, szykujemy wielkie, fajne armie, będzie na pewno świetna zabawa. Wkrótce też pojawią się specjalne poradniki do tego Bitewniaka, ponieważ chcemy, aby w tym roku 2024 było więcej bitewniaków, żeby było więcej zabawy. Dziękujemy Wam wszystkim. Wiktor, znowu Cię przegadałem. Wybaczam. Ale będziemy mogli pogadać sobie na streamie po streamie na kanale Buduj Historię. Więc dziękujemy Wam wszystkim za transmisję i widzimy się już za chwilę na kanale Buduj Historię. Do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!